Dzień dobry moi drodzy, witamy Was serdecznie w kolejnej części przygód kota Hitmana. W dzisiejszym odcinku, odpowiadając na Wasze sugestie i zapytania, przedstawimy Wam wyprawkę dla kota, czyli te najważniejsze rzeczy, w które najlepiej zaopatrzyć się już przed przyjęciem nowego domownika. Co prawda, kto ogląda nasz kanał od początku wie, że w kilku pierwszych odcinkach praktycznie cała kocia wyprawka została przedstawiona, ale jeśli sugerujecie, by zebrać i przedstawić wszystko w jednym filmie, to dzisiaj to zrobimy. Hitman ma już 11 miesięcy, waży 700. Prosiliście ostatnio, żeby zmierzyć jego długość, więc mniej więcej ma 105 cm, w tym 44 cm ogona. Jest zdrowy, żywiołowy, od samego początku korzysta chętnie ze wszystkich sprzętów, które mu zakupiliśmy, więc niech to będzie najlepsza rekomendacja. Oczywiście na hasło wyprawka dla kota znajdziecie już w internecie wiele poradników, czy nawet filmów. W większości właściwie, jeśli chodzi o to, co kupić, informacje są wyczerpujące. Natomiast w przypadku rasy Maine Coon ważna, jeśli nie najważniejsza, będzie jeszcze wielkość, solidność, wytrzymałość i stabilność. A tu już, uwierzcie mi, wybór w sklepach, zwłaszcza tych stacjonarnych, robi się bardzo ograniczony. Transporter, bardzo przydatna rzecz, bo przecież musimy w czymś kociaka z hodowli przywieźć, a w późniejszym okresie mieć w czym zabrać nasze 10 kg szczęścia do weterynarza, fryzjera, czy na przykład do kosmetyczki na paznokcie. Jeśli posiadacie już jakiś transporter po mniejszym kotku, na kilka pierwszych tygodni oczywiście wystarczy, ale docelowo i tak trzeba będzie zakupić większy i solidniejszy. My kupiliśmy ten w Maxi Zoo w rozmiarze bodajże L, choć z tymi rozmiarami też trzeba uważać, jak i w przypadku ubrań. Lepiej fizycznie na oko ocenić, czy dorosłemu kotkowi będzie w nim wygodnie. Wygląd czy budowa transportera jest już indywidualną sprawą każdego. Najważniejsze, żeby był odpowiednio duży z solidnymi uchwytami oraz dobrym i najlepiej łatwym zamykaniem drzwiczek. Idealnie, jeśli można by było wkładać kociaka także od góry. Dla osób, które nie do końca mogą dźwigać te kilkanaście kilogramów, dobrze sprawdzą się też transportery na kółkach czy ewentualnie specjalne plecaki. Kuweta i żwirek, bo to właściwie dwie nierozłączne rzeczy i nie będziemy ich rozdzielać. My mamy kuwetę Savic Nestor Jumbo w rozmiarze XL. Wydaje nam się, że mniejsza nie miała wyprawa bytu. Dorosły kotek musi czuć się w takiej kuwecie swobodnie, musi się poobracać, mieć miejsce na kopanie łapkami, no i musi mieć w niej czysto, a tu z pomocą przyszły nam dodatkowo kosz na nieczystości i pojemnik na żwirek z łopatką, zaadoptowany z pojemnika na karmę. Powiem szczerze, jeden z najlepszych naszych pomysłów, bo w życiu codziennym idealnie skraca sprzątanie kuwety. Uwierzcie mi, z kosza nawet przez kilka dni nie czuć żadnych zapachów, więc nie musimy kilka razy dziennie wychodzić z kubkami, a bliska obecność żwirku do uzupełnienia też jest dużą zaletą. Do kuwety oczywiście trzeba dokupić też łopatkę z dziurkami, no i żwirek. Tu mamy już pełną dowolność, bo każdy może mieć własne preferencje, choć wydaje się być dobrym pomysłem, aby na początek zakupić kotkowi żwirek taki sam, z jakiego korzystał w hodowli. Hitman od początku korzysta ze żwirku bentonitowego Bazyl, biały ze srebrem, i jesteśmy w sumie z niego zadowoleni. Co prawda wynosi go trochę na zewnątrz, ale tu przychodzi z pomocą też wycieraczka, na której dużą część tego żwirku, który przyczepił się do łapek, bestia zostawia. Drapak spełnia wiele ról, pozwala kociakowi zadbać o pazurki w kontrolowany sposób, a nie na przykład na naszym fotelu. Może być miejscem dobrej zabawy i wypoczynku dla kotka. Jeśli jest to drapak wielopoziomowy, zaspokoi też kotkowi instynkt skakania i formę bezpiecznej obserwacji terenu z wysokości. Dla Maine Coonów musi to być drapak odpowiedniej wielkości, a w szczególności musi być wytrzymały i stabilny. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, gdy rozpędzony kilkanaście kilogramów skacze z daleka na mało stabilny drapak. Powiem szczerze, chodząc po sklepach zoologicznych czy przeglądając niektóre oferty w internecie,
Ciężko było znaleźć coś sensownego, ale na szczęście my mieliśmy łatwiej, bo to gdzie zakupić solidny drapak dla Mejkuna poleciła nam pani z hodowli. Użytkowane u niej po kilka lat naprawdę wyglądały solidnie i właściwie jak nowe, choć wyobraźcie sobie, że na pewno były solidnie eksploatowane. Mowa tu o firmie Rufi, która robi drapaki na zamówienie. Tu też jest plus, bo możemy dostosować ten duży, jakby na to nie patrzeć, mebel do naszego wnętrza, wybierając kolor i materiał prawie każdego elementu, z jakiego drapak się składa. Z wyborem drapaka wiąże się też pewna anegdota, bo szukając wśród kilku działów na stronie internetowej sklepu, trafiliśmy w końcu naszym zdaniem na ten właściwy, czyli drapaki dla dużych kotów. Dzwoniąc już po informację, miła pani na infolinii zapytała nas, a o jakiego kotka chodzi? Mejkun. To nie, proszę państwa, w dziale dla dużych kotów. Dla Mejkunów mamy osobny dział. Drapak przychodzi w częściach, ale montaż jest bardzo prosty. Z racji tego, że jest ciężki i ma szeroką podstawę, nie ma problemów ze stabilnością. Nic się nie chwieje, nie trzęsie. Naprawdę dobry wybór. Jeśli chodzi o drapaki, to warto też zakupić jakiś mały, przenośny, najlepiej tekturowy, aby w razie potrzeby w innych pomieszczeniach kotek miał coś swojego do podrapania, a nie chwytał się za nasze meble. Kociak musi mieć w czym jeść i pić, więc dobrze byłoby zakupić mu co najmniej 2, a nawet 3 miseczki. Dla Mejkunów znowu muszą one być odpowiedniej wielkości, bo jak się domyślacie, jedzą trochę więcej niż mniejsze kotki. Miseczki najlepiej ceramiczne. Powiem tylko, że wcale nie muszą być zakupione w sklepach zoologicznych, gdzie niekiedy płaci się tylko za nadruk kotka na naczyniu. Tu mamy pełną dowolność odnośnie koloru, wzorków. Ważne, aby naczynia były szersze i nie miały wysokich brzegów, gdzie kociakom może się niewygodnie jeść lub dodatkowo zaczepiają wibrysami, zniechęcając je do takiej miski. Jeśli chodzi o przybory kosmetyczne, to na początek w zupełności wystarczy podstawowy grzebień z takimi gęściej rozstawionymi ząbkami, jakaś szczotka, najlepiej z gładko zakończonymi drucikami. Pamiętajmy, że pierwsze tygodnie kociak uczy się też zabiegów pielęgnacyjnych i jeśli nawet
przypadkiem będziemy sprawiać mu jakiś dyskomfort, to w przyszłości może nie do końca chcieć takie zabiegi przechodzić. Oprócz przyrządów do sierści warto też zaopatrzyć się w obcinacz do pazurków, najlepiej automatyczny, choć jeśli komuś dobrze obcina się takim w formie nożyczek, to oczywiście tu jest pełna dowolność, byleby spełniał swoje zadanie. Więcej przyrządów, jeśli takie będą potrzebne, każdy opiekun już dokupi w trakcie wzrostu zwierzaka sam. My dorobiliśmy się jeszcze furminatora, trymera hakowego i nożyczek do wycinania jakichś małych ewentualnych kołtunków. Wiadomo, że przed przyjazdem nowego domownika warto zaopatrzyć się też w karmę, chociaż na kilka dni. Tu nie będziemy sugerować, co kupić, bo żywienie kotów to wśród kociarzy ciężki temat. Co je Hitman, możecie obejrzeć w jednym z odcinków. Na początek na pewno najlepszym pomysłem jest zapytać hodowcę, czym kociaka karmić i zakupić takie samo, jak jadł w hodowli. Często zresztą hodowcy dają swego rodzaju wyprawkę dla kociaka, gdzie znajduje się karma, którą do tej pory jadł. Reszta już w rękach opiekuna, ważne tylko, żeby karma była dobrej jakości, odpowiednio zbilansowana, no i oczywiście, żeby kotek chciał ją jeść. Warto też kupić jakieś smaczki, aby mieć czym, w razie czego kociaka nagradzać. I to właściwie wszystko, czego kociak będzie potrzebował na początek. Reszta, jak to mówią, wyjdzie w praniu. Zabawki, piłeczki, wędki można wykonać nawet we własnym zakresie. Na pewno też trzeba będzie zaopatrzyć się w spore zapasy miłości i cierpliwości, bo tego kociak będzie potrzebował najbardziej, a wierzcie mi, odwdzięczy się z nawiązką. Kończąc, chcielibyśmy podziękować, że nas oglądacie. Dzięki temu Hitman stał się pełnoprawnym członkiem programu partnerskiego YouTube, co może skutkować przerwami na reklamę w filmach. Jeśli możecie, nie pomijajcie ich. Zapraszamy też do subskrybowania kanału, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie nasze filmy. Pomaga to nam się rozwijać. Czekamy na Was też na Facebooku, Instagramie, TikToku. Niektóre materiały pojawiające się na tych stronach nie publikowane są nigdzie indziej. Dziś już się z Wami żegnam gorąco. Na koniec, jak zwykle, album ze zdjęciami i do zobaczenia w następnym odcinku.